Gdy robię pudełko na prezent, to lubię, żeby ono na pierwszy rzut oka chociaż troszkę na bogato wyglądało. Ten efekt oczywiście można osiągnąć na różne sposoby. Można na przykład dodać złocenia, można dodać wyciski, albo można wybrać nieco większe pudełko. W tym filmie złoceń nie będzie, ale pudełko jest nieco większe, no i wyciski będą zdobiły dół pudełka. Zresztą widzieliście to przed chwilą. Jeżeli Wam się podoba, to lecimy. Pudełko maluję na biało tylko w tych miejscach, w których będę przyklejała za chwilę papier ryżowy. Jeżeli nie szkoda Wam farby, to oczywiście na biało można oblecieć całe, żaden problem. No i papiery ryżowe będą piękne. Jeden to takie delikatne małe kwiatuszki, a drugi jest w zestawie. W tym zestawie jest 6 bukietów i powiem Wam, wszystkie śliczne, aż trudno wybrać, który będzie najlepiej pasował. W sumie to wybrałam 2 bukiety. Jeden jest na wierzchu, a drugi na denku od środka. Teoretycznie ten na wieczko pasuje znakomicie, ale to tylko teoria, ponieważ napis, który jest w lewym dolnym rogu, jakoś tak niefajnie chował mi się pod ramką, więc lepiej ja go całkiem oderwę, a potem tą dziurę za chwilę czymś zakleję. Na razie wygląda to źle, ale widzieliście na zdjęciach początkowych, że tej dziury i tego sztukowania zupełnie nie widać. Oderwałam z góry kawałek papieru, ten kawałek będzie się chował pod ramką, przykleiłam na dole i powiem Wam, gra gitarka, naprawdę nikt na to nie zwróci uwagi. Natomiast boki pudełka obklejone są papierem ryżowym w taki drobny kwiatowy żucik. I tutaj potrzebne są 2 arkusze, żeby obkleić wszystkie boki. Kleję 2 boki, a potem całość suszę. Obszlifowuję niepotrzebne kawałki papieru ryżowego i potem kleję następne 2 boki. Oczywiście można każdy papier ryżowy dociąć idealnie, żeby nie trzeba go było potem szlifować. Ale mi się nie chce równo docinać, zawsze przyklejam nieco większy kawałek, a potem papierem ściernym po wyschnięciu obszlifowuję to, co nie jest mi potrzebne. Chciałam, żeby te miejsca, które za chwilę podmaluję na zielono, miały taką niejednorodną strukturę. Wydaje mi się, że na zdjęciach początkowych tego nie było widać, ale gdy ogląda się z bliska, naprawdę widać, że to nie jest taka gładka powierzchnia, tylko są takie, nie wiem jak to nazwać, góry i doliny. Na razie wygląda to kiepsko, ale gdy pomaluję i pobielę, myślę, że ten efekt ciekawie wygląda. Pasta primer sobie schnie, a ja w tym czasie przygotuję wyciski. To jest masa super lekka i wyciski z tej masy możemy przyklejać na 2 sposoby. Pierwszy sposób nazwijmy na sucho, czyli robimy wyciski, czekamy aż one dokładnie wyschną, potem warto je pomalować i dopiero przykleić. Taka sucha masa jest sprężysta i da się ją trochę wygiąć, ale nie za bardzo, bo gdy zaczniemy ją bardzo zginać albo wyginać, to zaczyna pękać. Ja moje ornamenty przykleję na kwadratowe pudełko i nie będę musiała ich w żaden sposób męczyć wyginaniem. W tej sytuacji opłaca mi się zrobić wyciski, wysuszyć, pomalować i dopiero przykleić. Drugi sposób nazywam na mokro i on się bardzo przydaje, gdy obklejamy na przykład niedużą bombkę albo słoik. Wtedy trzeba je często, czyli wyciski, trzeba je często naciągać, wyginać i dopasować. I wtedy najlepiej je przyklejać na mokro, czyli natychmiast po wyciągnięciu z foremki. Ja tutaj gadu, ale nie widać, że naprawdę w pocie czoła dorobiłam zielony, który pasuje mi do moich kwiatków. Kwiatków z góry oraz kwiatków z boku, bo one są podobne, ale nie identyczne. I jeżeli kolor mamy dorobiony dość dobrze, ale nie idealnie, to oprócz pomalowania warto pracę tym kolorem jeszcze troszkę pochlapać. Albo coś domalować, albo coś podkolorować i wtedy to wszystko zaczyna do siebie idealnie pasować. Zielonej farby rozrobiłam dużo, naprawdę dużo, a i tak na końcu prawie mi zabrakło, bo na zielono obmalowałam te fragmenty pudełka, które widzicie, wszystkie wyciski oraz środek pudełka, no i w tym środku to leciałam już dokładnie na oparach farby. Wracamy do wycisków. Najpierw je zrobiłam, potem kilka godzin wysuszyłam, żeby były naprawdę porządnie wyschnięte, bo jeżeli nie wyschną, a zaczynamy je farbą malować, to czasami zaczyna nam się masa super lekka rozłazić. A potem białą farbą akrylową i pędzlem szczecinowym pobieliłam. Zobaczcie, i teraz to paćkanie primerem wygląda tak. Gdzie było paćkane, tam zostanie pobielone.
I jeszcze znalazłam takie fajne narożniki. Przemaluję je na zielono, potem pobielę i przykleję na tej ozdobnej ramce u góry. W podstawówce się dowiedziałam, że life is brutal and full of zasadzkas. No i dzisiaj właśnie taka zasadzka na mnie czekała. Chociaż nic z tego nie zwiastowało. Górę po prostu pomalowałam lakierem błyszczącym, a po godzinie pomyślałam, że zrobię lekkie cieniowanie. Czy to nie była godzina i coś mi się pomyliło? Czy może warstwa lakieru była zbyt gruba? Ostatecznie okazało się, że lakier jest jeszcze mokry, a tutaj paldonem wywaliłam taką dziurę. Ja tak mam, że gdy coś mi nie wyjdzie, natychmiast się za to nie biorę. Mam taką złość w sobie na to, co mi nie wyszło, że kładę na bok i niech sobie odczeka, niech odparuje, za chwilę do tego wrócę, może będę miała jakiś dobry pomysł. Wieczko sobie schnie, a ja pomyślałam, że przykleję dół, przykleję wszystkie wyciski, żeby moja praca już zaczęła wyglądać elegancko. Przykleję nóżki i nie będę ich przemalowywała na zielony kolor z dwóch powodów. Po pierwsze, zielony to już mi się dawno skończył, a po drugie, u góry na wieczku przymocuję jeszcze rączkę. I ta rączka czy ten uchwyt będzie w takim samym kolorze jak nóżki, więc wszystko powinno do siebie dobrze pasować. Resztóweczką zielonej farby zamalowuję wszystkie dziury, które powstały mi po przyklejeniu wycisków. A ciemnoszarą farbą robię cieniowanie z góry i od dołu wycisków. To zawsze dobrze i plastycznie wygląda. Pokrywka porządnie wyschła. Mogę się z nią przeprosić, dorobić cieniowanie i załatać tą paskudną dziurę w lakierze błyszczącym. Powierzchnię, czyli lakier, szlifuję papierem ściernym. Zalewam lakierem i naprawdę śladu nie ma. No i jeszcze troszkę pobawię się wieczkiem od środka. Nakleiłam tam papier ryżowy, wycieniowałam brzegi, natomiast na kwiatkach dodałam odrobinę lakieru 3D. Nie chciałam, żeby ten środek wyglądał identycznie jak z wierzchu, więc nie chciałam polakierować całości, a lakier 3D pozwala nabłyszczyć tylko konkretne, nawet niewielkie fragmenty rysunku. No to gotowe. Jeszcze przykleję rameczkę, bo to ostatni element, który wymaga sklejenia. Dokręcę rączkę, dowiążę chwosta, który wcześniej został przemalowany resztką zielonego na odpowiedni kolor i moja cała praca, moje pudełko, które miało być na bogato, wygląda tak. Jak zwykle, jeżeli cokolwiek Wam się podobało, jakiś preparat Was zainteresował, to linki do wszystkiego, czego używałam, znajdziecie w opisie wideo. A ja Was zapraszam na następną niedzielę, bo znowu wrzucę coś fajnego. Do zobaczenia. A i wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą super grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.